1973 roku została powołana do życia tzw. konwencja waszyngtońska, której zadaniem jest nadzorowanie i stworzenie ram prawnych dla obrotu z zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin. Konwencja waszyngtońska wprowadziła obowiązek, aby wszelkie przesyłania zwierząt pomiędzy krajami objęte były nadzorem, dlatego zwierzęta przesyłane z jednego kraju do drugiego muszą posiadać tak zwane dokumenty CITES. Takie właśnie dokumenty wymagane są w przypadku importu i eksportu papug. Ale w Unii Europejskiej, gdzie przepływ towarów pomiędzy poszczególnymi krajami nie traktuje się jako eksport lub import, ale tylko i wyłącznie jako wymianę wewnątrzunijną, to te właśnie dokumenty CITES są zbędne. Zastępują je dokumenty rejestracyjne wydawane w poszczególnych krajach europejskich. Są one ważne w całej Unii. W zależności od stopnia zagrożenia w środowisku naturalnym zwierzęta zostały podzielone na 3 grupy. Do grupy A zaliczone zostały zwierzęta skrajnie zagrożone wyginięciem. Do grupy B te, które jeszcze występują w miarę powszechnie, ale trzeba stworzyć ramy prawne, które powodowałyby, że nie będą one aż tak skrajnie zagrożone. Grupa C to zwierzęta, które po prostu muszą być nadzorowane, ale nie są to jeszcze zwierzęta zagrożone w swoim środowisku naturalnym. Wszystkie papugi należą do 2 pierwszych grup, to znaczy A i B. Zgodnie z przepisami konwencji obrót zwierzętami należącymi do grupy A i B jest rejestrowany. Przepisy dotyczące zwierząt pochodzących z załącznika A są znacznie bardziej rygorystyczne. Zgodnie z konwencją waszyngtońską istnieje zakaz obrotu handlowego tymi właśnie zwierzętami. Ale istnieją wyjątki. I tak na przykład, jeżeli jest to zwierzę, które jest przynajmniej 2. pokoleniem wychowanym w hodowli, może uzyskać ono dokument zwany niepoprawnie tak zwanym europejskim CITES-em. Jest to po prostu dokument zezwalający na obrót zwierzęciem ze załącznika A. Te najbardziej popularne papugi zaliczane do załącznika A to amazonki żółtogardłe, amazonki żółtokarkie, amazonki kubańskie, amazonki liliogłowe, ara hiacyntowa, ara żółtoskrzydła. Od stycznia 2017 roku podwyższono stopień ochrony papug Żako. Dotyczy to zarówno tych najpopularniejszych kongijskich, jak i liberyjskich. Przepisy i procedury Unii Europejskiej wydaje się w dostatecznym stopniu chronią tą papugę przed wszelkimi negatywnymi zjawiskami. Ale tak nie jest na całym świecie. W środowisku naturalnym ptaki te są nadal odławiane i przemycane w ogromnych ilościach za granicę, gdzie są bardzo poszukiwane ze względu na swoje świetne zdolności naśladowcze i ogromną popularność jako papugi do towarzystwa. Dlatego podwyższono stopień ochrony z załącznika B do załącznika A, który jest bardziej restrykcyjny i w tej chwili, kupując tą papugę, musimy żądać od sprzedawcy dokumentu zezwalającego na obrót handlowy tym zwierzęciem. W tym przypadku ten właśnie, który mam tutaj przed sobą, tak zwany żółty papier, jak się popularnie mówi, czyli dokument europejski zezwalający na obrót tym zwierzęciem w ramach krajów Unii Europejskiej. Bez tego nie będziemy mogli legalnie posiadać tą papugę.